Cześć! Z tej strony Ola z Szydełkarni.pl, a dzisiaj zrobimy piękną gwiazdę w kwadracie, z której później można zrobić torby, swetry, koce, co tam jeszcze chcecie, nie wiem. Więc naprawdę fajny, ładny wzór, niestandardowy kwadrat w babonie, więc zaczynamy. Ja dzisiaj będę używała włóczki Yarn Arn Jeans Plus. Jak widać, już trochę mi tutaj zeszło. Żółty do gwiazdy, brązowy do otoczki, żeby było widać dużą różnicę, jak wygląda gwiazda, jak wygląda tworzenie kwadratu. Ten kolor nie jest aż taki ciemny, więc tutaj na kamerce będzie dobrze widać. Do tego dzisiaj używam szydełko 5,5 mm. Inne właśnie spadło, więc tak naprawdę to wszystko. Zaczynajmy. Ok, zaczynam oczywiście od koloru żółtego, no bo początek to gwiazda. I od razu mówię, że w tym kwadracie z gwiazdą będą wykorzystane słupki, półsłupki nawijane, więc wszystko tutaj oczywiście Wam pokażę. Zaczynamy od Magic Ringa i to będzie Magic Ring, na którym będą tylko słupki, więc trochę tego tutaj będzie. Hop, Magic Ring ze słupeczkami. Raz, dwa, trzy. Muszą tu powstać 3 oczka i tworzę słupki na Magic Ringu. Cały film na Magic Ringa znajdziecie w opisie tego filmiku albo tutaj. Tylko od razu mówię, tam buduję półsłupki na Magic Ringu, tutaj budujemy słupki, więc jedno oczko więcej i oczywiście słupek, czyli narzut pod 2 nitki, narzut wyciągam, mam 3, narzut przez 2 i narzut przez 2, czyli słupki. Ile słupków? 15. 15. I teraz od razu mówię, to ma być 15 słupków, nie liczymy do tego pierwszego, czyli nie liczymy tych oczek łańcuszka, tak? Bo jakbyśmy liczyli, no to nie, on nie może być liczony. On nam się nie liczy, więc normalnie tworzymy 15 słupków na Magic Ringu. Dzięki temu będzie można właśnie stworzyć 5-ramienną gwiazdę, no bo jak wiadomo 15 dzieli się przez 5, więc ja tutaj tworzę 15 słupków, troszkę przyspieszę i zaraz zaczniemy tworzyć ramionka. Dwa, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bierzemy, ściągamy, hop, mamy piękne kółeczko. I teraz tak, ściągamy sobie tutaj oczkiem ścisłym, czyli wbijam, hop, przeciągam, ściągam i teraz uwaga, robimy 5 oczek łańcuszka, czyli tak, raz, 2, 3, 4 i 5 i teraz budujemy na tym 4 różne formy, tak żeby od najwęższego do najszerszego. Pierwsza forma to półsłupek, czyli patrzymy sobie na drugie oczko od strony szydełka i robię półsłupek, czyli wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez 2. Kolejna forma już musi być nieco wyższa, czyli półsłupek nawijany, czyli narzut, wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez 3. Kolejna forma to słupek, narzut, wbijam, narzut, wyciągam, mam 3, narzut przez 2 i narzut przez 2. I ostatnia, najwyższa forma to podwójny słupek. Słupek podwójny, czyli raz, 2, wbijam, hop, narzucam, wyciągam, mam 4 i teraz narzut przez 2, narzut przez 2 i narzut przez 2. I mamy ramię i to ramię teraz musimy połączyć z naszą gwiazdą, więc mijamy 2 oczka, czyli tak, mijamy to i mijamy to, wbijamy się w trzecie, wbijam się, oczko ścisłe, czyli wbijam, jeszcze raz, czyli wbijam, narzut, wyciągam, no i powtarzam, czyli znowu robię
5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4 i 5. I teraz w pierwszym oczku robię półsłupek zwykły. W drugim oczku robię półsłupek nawijany, czyli narzut, wbijam, wyciągam, narzut przez 3. W kolejnym słupek, czyli narzut, wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez 2, narzut przez 2 i tu muszę uważać, i podwójny słupek, czyli 2 narzuty, wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez 2, narzut przez 2, narzut przez 2. Znowu mijam 2 oczka, czyli raz, 2, wbijam się w trzecie oczko ścisłe i tak powtarzam, czyli jeszcze tu znowu minę 2, tu, znowu minę 2 i tu i znowu minę i połączę się tutaj z tym. Więc powtarzamy, robimy jeszcze 3 takie ramiona i spotykamy się tutaj na końcu tej części gwiazdy. Ok, po zrobieniu tego ostatniego ramienia, tak samo mijamy 2 oczka, tylko że nasze oczko, do którego mamy się wbić, jest już jakby zajęte, ale się tym nie przejmujemy. Wbijamy się tutaj, hop, przeciągam, robię oczko ścisłe i odcinam włóczkę. Odcinam, bo tak naprawdę część gwiazdy jest już skończona. Wyciągam sobie to szydełkiem, hop, i przeciągam na lewą stronę, tak żeby ona mi tutaj nie przeszkadzała. O. Ładnie ją ściągam i jest zamknięte. Tą nitkę będę mogła sobie teraz tutaj ciągnąć, tak żeby ona się jeszcze ładnie schowała, zresztą zaraz Wam to pięknie pokażę. I teraz bierzemy naszą drugą włóczkę. Moja jest akurat brązowa, ale wiadomo, że można użyć każdej innej. I teraz tak, robimy sobie na początku oczko łańcuszka, takie początkowe, hop, i patrzymy. Na każdym tutaj będziemy tworzyć 4 formy, czyli dokładnie tak jak były tu 4 formy, tak z każdej strony gwiazdki też będziemy tworzyć 4 formy, tylko że w drugą stronę, od największej do najmniejszej, później od najmniejszej do największej. Więc pierwsze musimy znaleźć sobie pierwsze oczko, czyli tu mamy czwarte, trzecie, drugie. Nasze pierwsze oczko jest gdzieś tutaj. Przy kolejnych będzie łatwiej, bo nie będziemy musieli go tak tutaj przeszukiwać, bo tu jest po prostu zamknięcie rzędu i przez to też oczko jest troszkę mniej widoczne. Teraz nakładamy, przeciągam, na pewno jest tu troszkę ciaśniej, zmniejszam i po przeciągnięciu, tak żeby to oczko, przeszło tylko oczko bez tego supełka, nie? Więc już widzę, że za mocno sobie ściaśniłam. O, dusi się szydełko. O. Chodzi o to, żeby ta część tutaj nie przeszła nam. I teraz bierzemy i robimy 3 oczka łańcuszka, czyli mamy, to jest pierwsze, drugie i trzecie. Chodzi o to, żeby na wysokość było praktycznie jak ramię. Teraz robimy w kolejnym oczku słupek, czyli wbijam się i robię słupek. W następnym półsłupek nawijany i na brzegu już zwykły słupek. I oczywiście od góry w dół robię odwrotnie, czyli najpierw półsłupek, teraz półsłupek nawijany, słupek i podwójny słupek. Hop. I jest słupek podwójny. I oczywiście znowu, czyli znowu słupek podwójny. Wbijam się tutaj jakby w pierwsze. Hop. I tak przerabiam aż do końca całej gwiazdki. Pamiętając, żeby cały czas iść przez podwójny, jest podwójny słupek, słupek, słupek nawijany, półsłupek nawijany, przepraszam, półsłupek zwykły i znowu półsłupek, półsłupek nawijany, słupek, podwójny słupek i w taki sposób rośniemy tutaj dookoła
Zobaczcie, że ten kształt się nam ładnie ujednolici. Wiadomo, że najbardziej ujednolici nam się jeszcze za chwilę, jak będziemy z niego tworzyć kwadrat. Więc przerabiamy dookoła i zaraz się tutaj spotykamy. O, u mnie już tak to w miarę wygląda. Ok, jak już dojdziemy tutaj do końca naszego rzędu, to tuż przed pierwszym normalnym, prawdziwym słupkiem, bo to mamy oczko łańcuszka, wbijamy się w to oczko. Zobaczcie, tu jest słupek, a tu jest pierwsze oczko. Wbijamy się, robimy narzut, przeciągamy, ściągamy i mamy oczko ścisłe i tutaj jest już zrobiony pierwszy rząd. I teraz w kolejnym rzędzie musimy stworzyć z tego bardziej kwadratowy kształt, bo na ten moment mamy pięciobok, a tego nie chcemy. I teraz uwaga, po skończeniu tego oczka ścisłego bierzemy tutaj pod tą przestrzeń, wkładamy szydełko, hop, robimy narzut, wyciągamy i narzut i przeciągamy przez 2 i mamy jakby pierwszy półsłupek. Tutaj znowu będziemy robić różne formy. Będą półsłupki nawijane oraz słupki. Dzięki temu wyrównamy sobie wszystko. I teraz po tym półsłupku obok w oczku robimy półsłupek nawijany, czyli narzut. Wbijam się, zobaczcie, tutaj, bo tu mam pierwszy półsłupek, przepraszam. Hop i mam jeden półsłupek nawijany. Teraz się wbijam, robię narzut w kolejny i też robię półsłupek nawijany, czyli mam 2 półsłupki nawijane pod rząd. I teraz w kolejnym rzędzie w kolejnym oczku robię słupek, czyli hop, hop. I teraz robię narożnik, czyli zrobię 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. To wszystko w jednym oczku. Hop, narzut, wbijam się w oczko, narzut wyciągam, narzut przez 2 mam pierwszy słupek, teraz drugi słupek, zobaczcie, dokładnie w tym samym oczku. One wychodzą z tego samego oczka. Teraz robię 2 oczka łańcuszka i dalej 2 słupki znowu w tym samym oczku. Hop, 1 i hop, 2. I teraz po skończeniu tego zaczynamy kolejną ściankę, więc robimy w kolejnym oczku słupek. Teraz w kolejnych 2 oczkach są półsłupki nawijane, czyli narzut, wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez 3. Kolejny taki sam. Hop. Teraz w kolejnych 3 oczkach robię półsłupki. Raz, 2, 3. Teraz znowu 2 półsłupki nawijane. Słupek i nasz narożnik, czyli 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Ok, i znowu tworzę dokładnie taką samą ściankę, czyli znowu będzie słupek, półsłupek nawijany, półsłupek, półsłupek nawijany, słupek, znowu tu będzie kolejny narożnik i znowu będzie słupek, półsłupek nawijany, półsłupek nawijany, słupek, narożnik i tu już będzie ostatnia ścianka, czyli będzie słupek, półsłupek nawijany, półsłupek i będziemy łączyć i tu też się spotykamy. Pamiętamy, 4 ścianki nam wyjdą, spotykamy się tutaj i wtedy zrobimy ostatni rząd. Ok, w ostatnim rzędzie, zobaczcie, już mamy kwadrat. Pięknie. W ostatnim rzędzie po prostu robimy zwykłe słupki. Oczywiście łączymy się z pierwszym oczkiem za pomocą oczka ścisłego. Hop. Teraz robimy w górę 2 oczka łańcuszka i zaczynamy od tutaj słupka. Więc w każdym oczku robimy po jednym słupku. Oczywiście w narożnikach robimy tak jak wcześniej, czyli będą 2 słupki, 2 oczka i 2 słupki. Zobaczcie, tu przerabiam oczko nad oczkiem, same słupki. I teraz
Tu jest ostatni słupek w oczku i robię teraz narożnik, czyli 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, raz i 2 słupki. I pierwszy słupek w oczku, uwaga, pierwszy słupek w oczku nie jest tutaj, a po przeciągnięciu jest tutaj, tak? Czyli tuż przed pierwszym słupkiem mamy pierwszy słupek w oczku, żebyśmy go nie zgubili, bo wtedy będzie za mało po prostu w rzędzie. I wtedy znowu przerabiamy wszystkie, 2 słupki, 2 oczka. Znowu tutaj pamiętamy, że pierwszy jest tuż przy pierwszym, czyli tutaj. Przerabiamy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok. Widać, że taki świeżutki, bo cały czas się próbuje wygiąć, ale jest kwadrat. Zobaczcie, na samym końcu oczywiście łączymy się z pierwszym oczkiem, czyli tuż przy słupku. Hop, oczko ścisłe i możemy odciąć. I to jest koniec naszego kwadratu. Możemy tutaj jednak zamiast oczka ścisłego zrobić tak zwane oszukane oczko i ja oczywiście Wam pokażę. Prujemy to oczko ścisłe i uwaga, przy ostatnim słupku wyjmujemy nitkę, hop, i w to oczko ostatnie wbijamy sobie szydełko od drugiej strony, bierzemy nitkę, wciągamy ją i teraz przekładamy na lewą stronę. Tu mamy 2 nitki tego ostatniego oczka, wbijamy się pod obydwie, czyli pod tą nitkę, a wbijając się już pod tą drugą wchodzimy w środek oczka. Teraz bierzemy nitkę, przeciągamy ją i zobaczcie, i to oczko wygląda jak pozostałe i to jest magia. Oczywiście może nam przeszkadzać ta przestrzeń tutaj. Ją też możemy spokojnie tutaj zniwelować. Mamy tu przecież nitkę od tego początku tego oczka. Wbijamy ją sobie szydełkiem, możemy ją sobie tutaj lekko przeciągnąć pod tym drugim, pod tym ostatnim podwójnym słupkiem. Hop. Nie za mocno. Zobaczcie, pięknie się łączą. Oczywiście tą nitkę albo teraz możemy przeciągnąć wyżej i dociągnąć nawet do tej nitki i je po prostu związać. Dzięki temu żadna z tych nitek nie ucieknie nam, zostaną na swoim miejscu i będą spełniały swoją rolę. O, nie za mocno. Zobaczcie, od razu lepsze ułożenie jest, prawda? No dobrze, tak naprawdę to już koniec. Możecie zrobić tych kwadratów wiele, bardzo dużo, jeszcze więcej. Zrobić z nich torbę, zrobić z nich sweter, zrobić z nich bucket hat, co tam sobie chcecie. Kocyk, nie kocyk, naprawdę one są dużo ładniejsze niż zwykłe kwadraty babuni. Zobaczcie, już mam 2 różnego koloru, więc fajnie, już mam jakiś tam początek jakiegoś, no myślę, że może torbę sobie zrobię taką kwadratową. Wtedy można sobie wziąć albo 4 takie, bo one są duże z tej włóczki, czyli 4 takie z jednej strony, 4 takie z drugiej strony i je połączyć. Jak połączyć? Odnośnik tutaj pokażę Wam, tutaj jest, albo tutaj, chyba tutaj. Tutaj jest torba stworzona z kwiatko-kwadratów. Tam pokazuję, jak łączyć takie kwiatko-kwadraty, żeby stworzyć z nich na przykład torbę. To co? Dzięki, że dziergałaś ze mną. Pochwalcie się oczywiście swoimi gwiazdami, bądźcie jak gwiazdy. Oznaczcie mnie, ja dzięki temu będę mogła zobaczyć i może udostępnię akurat Twoją pracę. Nie udostępniam wszystkich, bo jeżeli mam zasypane dużo, to przyznaję, nie udostępniam wszystkich. Udostępniam niektóre, te, które mnie zauroczą zazwyczaj. No taka szczerość ode mnie. To co? Dzięki. Na ten moment oczywiście będę wdzięczna za łapeczkę w górę, subskrypcję kanału oraz naciśnięcie dzwoneczka. Dlaczego? Bo tutaj regularnie pojawiają się nowe tutoriale, akurat ten pojawia się dzisiaj, a nie w piątek. Dzisiaj to jest wtorek, ale to wyjątkowa sytuacja, wtedy na pewno o tym mówię na moich social mediach. Oczywiście w razie pytań komentarze do Waszej dyspozycji oraz social media, czyli Instagram, Facebook, a nawet TikTok. Tam czekam na wiadomości od Was, oznaczajcie mnie i dziergajcie. No i widzimy się w następnym tutorialu albo poradniku. Pa!